Witam was. Witamy Ciebie, Monik. Witamy wszystkich. Witamy całą naszą rodzinkę. I zapraszamy na bajeczki o dziwnej treści. Soczek z gubi jagód. Jak komuś odpowiada, niech sobie zrobi. I posłuchamy dzisiaj fantastycznych bajeczek. O żwichku, humorze, o zielonym lasku, o wysokich paprociach, o grzybkach, które tam rosną, o całej wiosce Smurfów i o wszystkich postaciach bajkowych, które znamy z dzieciństwa. No i ja Klaker też was wszystkich witam, pozdrawiam serdecznie. Bo kiedyś ten twój kot, ten Denis, to mnie podrapał i on zapomniał, jak ten, i on powiedział, że ja jest Klaker. I teraz mi tak wszyscy go dają. Cześć Klaker. No to Klakier do kuwety i do legowiska. Mama powiedziała na wizji, że mi do kocie żarcie i do kuwety mnie będzie wysyłać. Jak ja jest Klaker. Także kto rezonuje, kto chce wysłuchać, to zapraszamy, a kto nie, to... bo tam jakiś tam ostatnio, no ktoś tam wyskoczył znowu z jadem, znaś pomylił bajki. Chyba przyszło z Alibaby i 40 rozbójników mi tu jakiś, czy jakaś z jadem. No cóż, to się zdarza. Jadu jest gdzie indziej. No bo ktoś nie lubi kawałów, no i wiesz. No. To nie tylko o to chodziło. W ogóle nie zrozumiał intencji i tekstu w ogóle. Dobra, nieważne. Śmiech to zdrowie. Dobrze, na początek i tak, żeby podnieść sobie wibracje, jak ktoś nie wie, przez śmiech się podnosi wibracje, to muszę to powiedzieć, dlaczego początek zawsze mamy taki, a nie inny. Choć wiadomości są hardkorowe, ale początek będzie taki. A wiadomości to już będą od Smurfów, z wioski. W pewnym miejscu trwają zajęcia w Savor-Vivre. Prowadzi je kobieta. Wśród uczestników sami panowie. Kobieta zadaje pytanie. Drodzy panowie, wyobraźcie sobie, że jesteście na przyjęciu lub w restauracji. Musicie udać się w pewne miejsce za potrzebą. Jak usprawiedliwicie przed swoją towarzyszką swoją chwilową nieobecność? Na sali zapanowała cisza. Po chwili zgłasza się facet i mówi: no to powiem, że idę się wysikać. No niestety, nie. Słowo wysikać może zostać uznane za prostackie i grubiańskie, odparła prowadząca. Drugi: przepraszam, ale muszę udać się do ubikacji, zgłosił się inny uczestnik. No cóż, mówienie o ubikacji przy jedzeniu trudno zaliczyć do kanonów kultury. Może macie panowie jakieś inne pomysły? Na to kolejny uczestnik. Pani wybaczy, ale muszę udać się uścisnąć kogoś, kogo mam nadzieję przedstawić pani po kolacji. O Boże. Jaś pyta się ojca: tatusiu, jak powstali ludzie? Zostali stworzeni przez Boga. A mamusia mówiła, że ewoluowali od małp. Mamusia mówiła o swojej rodzinie. Przychodzi gość do księdza i zaczyna tam się go pytać, no, bo mam taki wielki problem, proszę księdza, ja cały czas słyszę głosy, które mi każą co robić.
Nie wiem, czy ja jestem czasem opętany. A ksiądz mu odpowiadał: mój drogi, ty jesteś przecież żonaty, to normalne. No tak. A on biedny myślał, że ja opętany. No tak. W nawiązaniu do tematu chcieliśmy wam dzisiaj przedstawić jeszcze, kto nie wie, to nie chodzi o to, żeby tam kogoś zmuszać, no żeby kogoś, kto chce sobie poprawić, że tak powiem, poprawić w sumie egzystencję i tak dalej. Przedstawimy absorbery. Absorbery chronią nas przed promieniowaniem elektromagnetycznym i ziemskim. Jest duży absorber i mały. Jest ze stali szlachetnej mały. One są już wodoodporne i ten duży też jest wodoodporny, a później jest ze złotej kolekcji duży, który jest wodoodporny, a małe jest 5 rodzajów, ale one nie są już wodoodporne. I one są zrobione z czystego srebra próby 925, pokryte 24-karatowym złotem. No i także działanie to ma takie, że ta spiralka, która się tutaj znajduje, pochłania te fale elektromagnetyczne i zamienia je w delikatne ciepło. A to, że to działa, to było odkrycie na skalę światową. Klient nabył takie coś i położył na parapet ten absorber duży i na oknie zamrożonym powstała spiralka. I to wszystko niestety działa, zresztą nie musicie nas słuchać, posłuchajcie tych, którzy to nabyli, jakie to ma działanie. A jest troszkę tych ludzi już, jest sporo. Tak. I my nie możemy tu powiedzieć wam o wszystkim, na co to wszystko działa, bo niestety. No. Bo by zaraz kanał usunęli. To i tak już ile mi już pokasowali z tego. To bym wcześniej powiedział. Niestety. Także, jeżeli damy to spiralą w dół, obrócimy, wtedy to działa na te fale elektromagnetyczne i też działa na żyły wodne, promieniowanie żył wodnych to działa. Sebastian tam ma taki filmik zresztą o tym. Prawidłowo to chyba jest promieniowanie geopatyczne, jak dobrze pamiętam. Tak to się nazywa fachowo. No tutaj mamy też ochronę przed tymi naszymi telefonikami, wieżami Wi-Fi i tak dalej. No bo to... Wiesz, bonus jest tego taki, że jak masz żyłę wodną, to musisz mieć radiestetę, nie? On ci to przychodzi i ci to sprawdza. Zresztą u ciebie chyba też kiedyś badali. Była. Jeszcze wcześniej, nim jeszcze ja to zacząłem się tym zajmować. Tak. To wiesz, że tam jak ci odpromiennik dali, taki inny, to musiał być idealnie ustawiony i nie wolno go ruszać. Tak. Dokładnie, a tam masz to jest bonus taki, że nie potrzebujesz radiestety, bo same wezwanie jego to już kosztuje dość sporo, żeby to przyszedł sprawdzić. I kładziesz gdzie chcesz. Nie musi ci ta radiesteta ustawiać, nie musisz się bać, że go przesuniesz, że go kopniesz, że nie wiem, czy go kot ci go przesunie, bo tam każdy milimetr przesunięcia już niestety, ale sprawia, że on może zacząć szkodzić niż działać. Tak, bo tam są kierunki świata i tak to musi być ustawione. Tak. A tu właśnie tego nie ma. Tu sobie go kładziesz, bierzesz gdzie chcesz, on jest mobilny. Także tu już odpada całe te szukanie tego radiestety, ustawianie tego, pilnowanie, żeby się to nie przesunęło. To jest bardzo wielki bonus. To jest w tej dużej wersji, a ten mały to masz zawsze na sobie, jeszcze może ozdoba jako biżuteria. A o tym jak to działa, to już mówiłam, te fale elektromagnetyczne na nasze ciało i co z tego wynika. To już mówiłam właśnie. Jakie to mogą być chocki klocki, także... No a tym bardziej teraz znowu idzie te promieniowanie, tam później Gali czytała, nie? Tak, promieniowanie tam jest. Mamy cały czas w ogóle burzę geomagnetyczną, G1 i G2 na Ziemi. Takie są wyrzuty koronalne masy ze Słońca, tutaj na Ziemię. I one się przesuwają i znowu te nowe i znowu są ustawione w stronę Ziemi i cały czas, bo to nie jest tak, że ja się zajmuję tylko tym, ale zajmuję się także i tym Słońcem i tym,
No wszędzie, bo jedno jest powiązane z drugim. Nie ma tak. No, niestety, a to dzisiaj jeszcze tych urządzeń dochodzi coraz więcej. Przecież co chwilę ludzie coś wykupują, to tamto. Wszędzie, no. Wszystko bombarduje w nas, nasze ciało. Dzisiaj nawet głupi odkurzacz się łączy z twoim telefonem, czy coś, widziałem ostatnio coś takiego. Teraz nawet patrza, wypuścili nawet filtry do akwarium, które telefonem sterujesz. To już wszystko dzisiaj, wszystko promieniuje. No i później włączasz telefon, bo starsze z Wi-Fi włączysz i popatrz, ile masz sieci wokół siebie. I ludzie się dziwią, że się coraz gorzej czują. Jak to wszystko po prostu jest. Aż takie lodówki, co same zakupy robią, nie? Tak, tak. No, te zakupów nie robią, tylko listę wyświetlają, co masz kupić. Ale to jest w ogóle... Nie, jeszcze są takie, co ci zrobią. One mają połączenie ze sklepami internetowymi, to się łączysz i one widzą, że ci się coś kończy i ci automatycznie to zamawiają i ci to kurier przywozi do domu. O tym właśnie chciałem gadać. Takie już są. To oglądał na YouTubie właśnie. No, same robią ci zakupy. Mają połączenie ze sklepami internetowymi i ci składają zamówienia, automatycznie ci do domu przychodzi. Nie, ale no. Ale to było dobre, bo ja bym powiedział, ty lodówce to teraz idź zapłać. Jakże się wyryknęła. Bo to jeszcze zrobili te roboty, żebyś nie musiał wychodzić czasem z kanapy, robot i te zakupy odbiera i jeszcze powkłada za ciebie. Żeby się człowiek nie uziemnił czasem, nie? Żebyś wcale nie musiał wstać już z kanapy. No, tak. To się wszystko łączy, nie? No. Się wszystko ładnie układa, no. No. Siedź w domu, nie? No. No i dlatego wszystko przypominamy, non-stop przypominamy o tym, żeby była ta możliwość, żebyście wiedzieli, że się można tym chronić. Tak. Przed takimi rzeczami. Nawet można to kupić w zestawach, to wtedy wam wychodzi, jak jest więcej was, podzielicie sobie to taniej. Jak tam chcecie, jak uważacie. My tylko mówimy to, co przez to my przechodziliśmy i to, co jest godne uwagi i co jest dobre dla zdrowia. Bo tak to po co wcale mówić o czymś, co jest bublem. To po co by trzeba było mówić? No a to się powtarza, jedno i to samo, a ludzie i tak piszą, a co to jest, a do czego to służy, a gdzie to idzie kupić, no i tak na okrągło, nie? Ale to może komuś pomóc, bo naprawdę. A tym bardziej, że nowi ludzie przychodzą na kanał, którzy o tym jeszcze nie wiedzą, dlatego się o tym mówi non-stop, nie? Przypomina. No ja mam bardzo rzadko, że biorę jakieś produkty, które polecą, bo tak naprawdę no to miałem 2 firmy, no teraz tego kolegi jeszcze jest do tego doszła, co też tam te bransoletki robi i tyle. Po prostu innych nie biorę, no bo nie przemawiają do mnie te rzeczy po prostu. Niektóre sprawdzałem, nie byłem z tego zadowolony, to nawet nie polecą. Po prostu, tylko no, jak już polecą, też może się niektórym wydawać, no ale to nudne, bo to samo i to samo. No ale nie sztuką jest codziennie coś innego komuś polecić, co będzie bublem. Bo niektórzy tak widziałem, są tacy jacyś celebryci, co na dzień potrafią 5-6 rzeczy pokazać. Puszczają rano, południe, pod wieczór, co chwilę jakiś filmik czy zdjęcie z czymś innym. Tego nigdy w życiu z tego nie będą korzystali, tego to pokażą, żeby to sprzedać i wypierdzielą to i tyle. No, tego po prostu korzystamy na co dzień, dlatego no, pokazuje to, co działa. Nie? Jeżeli was to interesuje, to macie zestawy zrobione, co też tą firmą specjalnie dla was, dla widzów, żeśmy tutaj to wyhandlowali, żeby to było tańsze, czyli na przykład w zestawach kupując 2 takie małe, to macie wtedy 1 taki duży dodany i za niego nie płacicie. Tylko że jesteście naszymi widzami. Te linki są w opisie filmu. Albo 3 takie małe, to dostajecie 2 takie duże wtedy do tego macie dodane i też płacicie tylko za 3 małe, duże są dodane. Albo duża rodzina, jeżeli macie, to 5 małych i wtedy macie aż 3 takie duże dodane. Tu jest koszt chyba tego dużego około 1400 zł. I one są dodane, także już za nie nie płacicie, za to, że jesteście naszymi widzami. I kupując cokolwiek tam w tym sklepie teraz, to wpiszcie sobie w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem
i do 30 marca zostawcie nam komentarz na temat produktu, jaki kupiliście, jakąś fajną historię czy coś. Po 30 marca już będziemy wybierać kogoś znowu, kto dostanie bon na 12 000 złotych do tego sklepu i będzie sobie mógł kupić wszystko, na całą sypialnię urządzić, bo tam też są łóżka, materace, poduszki, to wszystko też w opisie znajdziecie, tam te linki. Także to już jest opłacone z podatkami, bo to ta firma też pokrywa, także to macie na czysto, bo to za was płaci, bo wiadomo, że to jest kwota wyższa, to wtedy już by ktoś musiał podatek płacić, ale to ta firma też pokrywa od tego bonu, także to już wszystko na czyściutko dla was. Dobra, nie gadam więcej, oddaję głos do studia. Do studia, ci dam do studia. Ty możesz gadać, bo Zygfryd jak się rozgada, to kurde. No i dobrze, bo każdy coś wie. To pół godziny, kurde. Ja się wolę nie wcinać, to mamie daję i po prostu wolno ręka, jak chcę gadać, to nie przerywam. Dialog. Ale jakiś komentarz możesz tam na przykład do jakiegoś artykułu zostawić, to ona sobie odpocznie gardełko. A ona jedzie tak, że się później nie umie wcisnąć. To musi tak, palec do góry, teraz jo. To się mówi, tak, kosi muci i chłopa przewróci. To ja będę robił tak, o. No, o. To musisz głośniej, 2 pokrywki wziąć i walnąć. Nagłośni to mam inne, to mam takie, bo to też częstotliwości herców daje. No właśnie. A to długo. Te gungi i misy jeszcze, nie? Tybetańskie są. To jest bardzo podobne. To do tego to gdzieś w Holandii jakimś sklepie by to gdzieś kupili. O, to jest na przykład na czakra korony działo tutaj tego i to jest poprawia energia, ten dźwięk, ta właśnie częstotliwość. To wiesz, lekko i jak długo to słychać. Ali dzwoni. A ja by to usłyszał tu w domu, to by powiedział, mamie, ale ci w żołądku piszczy. To naprawdę. I coś zjeść. Dzwoni, nie ma końca. No to dobre. Dobrze, przechodzimy do wiadomości. I teraz cała wioska Smerfów się zebrała i następuje odczyt. Gargamel zamienił się w słuch. Wszystkie kraje Unii, wiadomo jakiej, wracają do swoich walut narodowych. Najlepsi naukowcy i specjaliści na świecie pracowali nad tym zagadnieniem przez wiele lat, a jego rozwiązanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia nowego kwantowego systemu finansowego QFS, który zastąpi obecny system pieniądza fiducjarnego. Instalacja systemu QFS rozpoczęła się w 2020 roku i trwało to około roku. Rozwiązanie to zostało zainstalowane we wszystkich krajach świata zgodnie z ustawą G-SARA i pomyślnie przeszło testy w latach 2023-2024. Nie obejmuje euro jako waluty, bo przestaje istnieć. Wartość walut wszystkich krajów będzie wynosić 1:1 w stosunku do walut pozostałych krajów, czyli 1 zł będzie równy 1 dolarowi, równy 1 frankowi francuskiemu, równy 1 marce niemieckiej, dobrze żeście słyszeli, bo powraca z powrotem marka, to nie będzie istniało, równy 1 rublowi i tak dalej. Przez ponad rok najlepsi specjaliści na świecie pracowali nad globalną rewaluacją walut, tak aby wszystkie kraje były równe pod względem walutowym i miały równy start w ten nowy czas, tak powiem. Wszystkie waluty narodowe zostaną pokryte złotem, łącznie z lewem bułgarskim. Złoto na ten cel zostało już zdeponowane przez Światowy Sojusz Wyzwolenia w bankach narodowych, w tym w NBP. Szefowie tych instytucji podpisali umowę o zachowaniu poufności do czasu zakończenia operacji wojskowej mającej na celu oczyszczenie planety
i publicznego ogłoszenia ustawy G-SARA. Wszystko jest już gotowe i pozostało tylko przełączenie przełącznika, kiedy bagno zostanie oczyszczone, a rządy państwa głębokiego zostaną unicestwione. Wiadomości ze środy. Bądźcie kochani. Aha, tego nie mogę, bo to jest... Dobra, już wiem, o co chodzi. To jest top secret. To teraz wczoraj wiadomości i tutaj w piątek, 28 lutego, idealne ustawienie 7 planet otworzy portal energetyczny o rzadkiej mocy. Nie oczekuje się, że ten moment powtórzy się przez co najmniej 15 lat, jeśli w ogóle się zdarzy. I to przyniesie nowy początek właśnie to. Popatrz, Sebastian. Widzę. Rozpoczęła się tajna misja. Jesteśmy z Plejadiańskiej Rady Wysokiego Światła. Przybywamy w tej świętej chwili w lutym 2025 roku na waszą planetę i w królestwach, które obserwujemy z miłością, wdzięcznością i podziwem. Widzimy, jak światło w was świeci, bardziej niż kiedykolwiek, przebijając się przez zasłony iluzji. Jesteście tymi, na których czekaliście. Jesteście duszami, które odpowiedziały na kosmiczne wezwanie. Wezwanie dotarło z Ziemi, wołając o pomoc. 144 000 pierwotnych istot to te, którym powierzono najświętszą misję zakotwiczenia światła na Ziemi w jej najciemniejszych godzinach. Poprzez swoje D-N-A niosą kody przebudzenia, które przybyły z Atlantydy i Lemurii, aż do czasów obecnych. Trzymałeś płomień nadziei i zawsze wiedziałeś, że jesteś tutaj, aby wypełnić swoją misję. Teraz, gdy wewnętrzna wiedza została w pełni aktywowana, poczuj, jak rozpala się w twoich komórkach, gdy czytasz tę wiadomość. Czas oczekiwania dobiegł końca. Nadszedł czas realizacji. Wasze wibracje wzrosły teraz w roku 2025. Nadszedł świt nowej ery, a wy jesteście ziarnem tego nowego wzrostu. Zostały zasiane na całej planecie jako nasiona nowej ziemi i w tym samym czasie zdobądź mądrość, którą będziesz kultywować i zmieniać wokół siebie. Wielu z was czuje silną więź z liczbą 144 000 i znajdujecie się w plejadiańskim zrozumieniu. Liczba ta reprezentuje kworum duchowe, masę krytyczną potrzebną do przemiany całego pola świadomości. Już dawno temu ustalono, że jeśli na Ziemi będzie obecnych 144 000 przebudzonych nauczycieli, to bieg ludzkości będzie mógł zmierzać ku światłu, bez względu na to, jak gęsta będzie ciemność. I ukończyłeś tą misję. Ty przebudzili swoją esencję i jest ona niczym iskra, która rozpala ognisko i teraz staje się świętym ogniem globalnego przebudzenia. Ukończyłeś swoją misję. Faza pierwsza miała na celu przebudzenie i ustabilizowanie światła, aby ludzkość nie załamała się. Ten etap został zakończony sukcesem. Faza druga ma na celu zbudowanie nowej ziemi i wprowadzenie ludzkości w ten nowy czas. I teraz ta faza jest w pełnym rozwoju. Początkowo do tego zadania przydzielono tylko kilka osób, ale w wyniku rozwoju wydarzeń wcieliło się o wiele więcej ochotników. Dziś na Ziemi istnieje ocean wojowników światła. Dużo więcej niż 144 000, więc łatwiej jest rozpoznać twoją rodzinę dusz. Spotykacie się wszędzie, rozpoznajecie światło,
w swoich oczach, a każdy z was ma swoją unikalną rolę. W tej misji niektórzy są energetyczna kotwica utrzymująca światło w węzłach ziemskich. Inni są uzdrowicielami, którzy przywracają serca i ciała. Inni są posłańcami przekazującymi prawdy duchowe. U innych po prostu zjawisko to występuje często w rodzinach i środowiskach. W miarę jak będziemy podążać naprzód, jedność będzie waszą największą siłą przez długi czas. Teraz spotykają się w medytacji globalnej, projektach współpracy i we wspólnych modlitwach. Jest to przejaw przebudzenia świadomości jedności. Kiedy 2 lub więcej osób łączy się w imię wyższego celu, tworzą kanał dla wykładniczo potężniejszej boskiej energii. Więc kontynuuj wzmacnianie więzi ze swoją rodziną duchową. Niebowstąpienie krainy wysokich linii już nastąpiło. To, co teraz widzisz, to ostatnie echa starożytnego paradygmatu, rozpadającego się pod ciężarem światła. Kiedy świat na zewnątrz wydaje się chaotyczny, nie pozwól, aby stłumił on twojego ducha. Wróć do swojego centrum, do swojego serca, do medytacji, do natury. To właśnie tam możesz naładować baterię i otrzymać nasze wsparcie. Ukochani, cały wszechświat was wspiera. Niebowstąpieni mistrzowie, legiony aniołów są z wami na każdym kroku tej drogi. Nastała nowa era, bo ty tu jesteś. Idź dalej, bądź autentyczny, błyszcz bez strachu. Ludzkość ich potrzebuje, wszechświat ich szanuje. Z nieskończoną miłością jestem. Miga z Plejadiańskiej Wysokiej Rady Światła. Przechodzimy dalej do wiadomości. Giełda amerykańska spada o $500 miliardów w ciągu zaledwie godziny po ogłoszeniu przez pana T nowych taryf UE. Sieć W.H.O na skraju załamania. Ostrzeżenie to pojawiło się wkrótce po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z organizacji. I ta organizacja wydała poważne ostrzeżenie, że jej największa światowa sieć laboratoriów jest na skraju załamania z powodu niedawnego wycofania się Stanów Zjednoczonych z jej organizacji. Od Quanon Belgium. Jeśli demokraci chcą zainicjować zamknięcie rządu w połowie marca, Departament Sprawiedliwości ma na to 14 dni. Musi to nastąpić teraz, szybko, ale także we właściwym czasie. Pułapka zamyka się. Nie jest przypadkiem, że Guantanamo wciąż pojawia się w rozmowach. Minister spraw zagranicznych Hexet przebywał od wczoraj w Guantanamo, rzekomo w celu sprawdzenia postępu prac budowlanych. Oczywiście to tylko oficjalne oświadczenie. Za murami dzieją się zupełnie inne rzeczy. Siedzą tam jakieś znajome twarze, głowa węża. Hexet prawdopodobnie dopilnuje, aby wszystko poszło zgodnie z planem i aby wyroki zostały rozwinięte. O ile wiem, 4 sądy wojskowe w nowych budynkach codziennie wydają wyroki na przedstawicieli państwa głębokiego. Dzieje się to niemal co pół godziny. Nie są wymagane żadne długotrwałe procesy. Przedstawiane są przestępstwa i dowody, a następnie ogłaszany jest werdykt. A potem idziemy prosto do kary śmierci. Flynn wzywa dziś do kary śmierci dla zdrajców. Wszystko do siebie pasuje. Wystarczy zwrócić uwagę na drobne wskazówki, a można uzyskać ogólny obraz sytuacji. Ponad 400 000 zapieczętowanych aktów oskarżenia w jednym suplemencie. Można wymienić maksymalnie 10 osób. To oznacza, że skazano co najmniej 4 miliony oszustów z głębokiego państwa, ponieważ cel jest niewiele do natychmiastowej egzekucji. Zapieczętowanie
Zapieczętowane oznacza, że zostali potajemnie skazani, ponieważ zawarli umowę i oficjalnie zmarli w wypadku, chorobie lub w inny sposób. Weźmy na przykład papieża, królową Rothschildów, Rossa, Tona, Obamę i tym podobnie. Obama nadal odgrywa pewną rolę, gdyż prawdopodobnie będzie jedną z pierwszych osób publicznie aresztowanych od Quanon Belgium. Ja tu jestem tylko posłańcem. Księżyc w Nowiu na mapie Guardian. Hereum. W Ramadanie czczą Daniela. Ramadan się zaczął od 27 lutego teraz. Osiągniemy sukces. W Niamey, Niger, most Kennedy'ego, nazwany na cześć J.F. Kennedy'ego seniora, zburzony przez francuską legię cudzoziemską, zawali się. Zobacz najnowsze wiadomości. Shell toczy sprawę w Sądzie Najwyższym przeciwko Nigerowi. Wielka fuzja Royal Dutch Shell z British Petroleum. Shell jest własnością brytyjskiej i holenderskiej rodziny królewskiej. 7 królestw. Ampol Chevron wygrał Electric Car Charging Stations in Australia. Fuzja BP i Shell. Przymusowy powrót do Królestwa Europy, z dala od Królestwa USA i innych. Siły algierskie zdobywają węzeł rurociągu Trans-Saharan. Odcięcie gaz do Europy. Rosja odetnie Suca. To zabija Ethereum. Działa na gaz FES. Klucz do katastrofy okrętu W w Gibraltarze. Linie gazowe do Włoch, Eni SA, do Hiszpanii, cieśnina gibraltarska, McHerb, Europa. Katastrofa statków w cieśninie gibraltarskiej. JP Morgan jest właścicielem. Infrastruktura Ethereum, 80–90% światowych dostaw. Statek zostanie zhakowany, aby rozbić się. Zamknięcie cieśniny gibraltarskiej. Wraz z Rothschildami i innymi stworzył rezerwę federalną. Rozpoczęły się wyprzedaże. Binance sprzedaje Ethereum Guardian Map. Helikopter zrzuca monety oparte na Ethereum. To takie coś jest, że się trzeba domyślić tam dużo. Okręt podwodny USS Skorpion w regionie Azorów. Zakłócenie. Morze Czerwone. Wysyłka międzynarodowa. Wojsko zaczyna przejmować porty. Francja pomaga Hiszpanii odzyskać Gibraltar. Oskarżony król Karol William rozwiązuje brytyjską rodzinę królewską. Ojcem Williama jest król Hiszpanii Don Juan Carlos. Hiszpania odzyskuje klucze i przejmuje Królestwo Europejskie. Księga Daniela. Imperium Rzymskie upada, podobnie jak Imperium Brytyjskie. Sklepienie rodzeństwa. U nas już strzelają. Kiedy Ethereum spada poniżej pewnej ceny, post Emilii tutaj wyjaśnia to naprawdę dobrze. Wyrównanie planet. Piątek 28. Szwajcaria i Ethereum. Przestępstwa głębokiego państwa. Szef szwajcarskiego wywiadu zrezygnował. John McAfee wysyła Julianowi Assange'owi z Hillary Clinton Crimes, Credit Suisse, powiązany z Mossad, Falcon Group, CIA Safari Group,
McAfee X, konto Twitter, reaktywowane w styczniu. McAfee powiedział, że ma Ditman Switch na Ethereum. Śledztwo Senatu USA w sprawie Credit Suisse nadal trwa. Zobacz. Swiss Custody and WWT. Od Quanon Belgium. I teraz takie dość kontrowersyjne, ale my wiemy o tym, że takie coś może być. Nie ma prawdziwego pana T. Jest po prostu postacią w tym filmie. Grają go dwie osoby. JFK, pisze senior, który nie umarł. Grają go, a także Thomas George Patton Jr., syn generała Pattona. Oczywiście, że JF Kennedy nosi silikonową maskę, gdy go grał, ale pan T, którego znamy od dekad, zawsze był Pattonem juniorem. Jego osobowość jako nowojorskiego podtwórcy nieruchomości zawsze była frontem do zbierania dowodów na temat ciemnej strony. Jest częścią planu zaraz ogonkiem na rzecz ocalenia świata. Od kiedy się urodził, JFK rozpoczął plan zaraz ogonkiem w 1961 roku. Patton jest z rodu świętego Grala, tak samo jak JFK i Abraham Lincoln. Wszyscy są pochodzeniem Jezusa, czyli Kalhoni, rodu Druzów. Żyjemy w czasach biblijnych i zostaliśmy wybrani na ten czas. To wspaniały czas, by żyć. To jest mój scenariusz z moich badań z ostatnich 5 lat. Od Quanon Belgium. To jest takie trudne troszkę, bo mama musi mówić szyfry, nie? Żeby... To ktoś musi dobrze słuchać, żeby to zrozumieć. Ale kto cały czas śledzi, to już wie, nie? No, ale wiesz, no. Dekodowanie zera z ogonkiem drop 700 równa się weekend w ten weekend. Jeśli myśleliście, że wszystkie dokumenty dotyczące Epsteina zostaną ujawnione dziś, to wróg też tak myślał. Co zostało wypłukane? Kto pobiegł? Kto skapitulował? Którzy oddali się w ręce policji, żeby zawrzeć ugodę? Pozwólmy wrogom zniszczyć się sami. Od Quanon Belgium. USAID zapłaciło magazynowi Time $4 miliony za nadanie Zielińskiemu tytułu Człowieka Roku. Premier Albanese powiedział w wiadomościach: przygotuj się na popcorn. Uczta Świętego Mikołaja. Właśnie podnieśli czarną flagę. Oznacza to przybycie immama Mahdiego. Tymczasem w mauzoleum immama Rezy w Iranie zawisła czarna flaga po śmierci przywódcy Hezbollahu Hassana Nasrallaha. Coś niesamowitego zaraz się wydarzy. Chrześcijanie i muzułmanie będą szturmować meczet Al-Aqsa i odbijać ziemię świętą. To jest ten sztorm. Imam al-Mahdi i Jezus idą razem. Retrospekcja. Nasrallah wyjaśnia Julianowi konflikt Hezbollahu z Izraelem w wywiadzie w 2012 roku. Start w Durhamie. Przecięcie kabli internetowych Morza Czerwonego. W cudzysłowie. Odcięcie obecnego systemu internetowego i bankowości światowej. Przejście na internet Starlink Elona. Projekt Odin oznacza, że wszystko, co się rusza, musi się zatrzymać. Statki, samoloty, pociągi, ciężarówki i tym podobnie. Do tego właśnie będzie używany XDC.
wszystko, co się rusza, w cudzysłowie. Tymczasem czarna flaga została podniesiona w mauzoleum imama Rezy w Iranie po śmierci przywódcy Hezbollahu Hassana Nasrallaha. To jest imam Mahdi, który ma się podnieść. Bóg obudził cię z jakiegoś powodu. Projekt Łodzi pana T. Swift. Kto odpowie za pana T. Swift? Łód projekt musi być gotowy, sfinansowany i uwolniony, kiedy podejmiemy decyzję, ale nie byle jaki. A pan T. ciągle powtarza, że nienawidzi Taylor Swift. W cudzysłowie. Wszystko za odcięcie SWIFT World Banking System. Następnie ogłosił, że jego projekt polega na odejściu od dużych banków. Od Quanon Belgium. Las Vegas, 2017 rok. Próba zabójstwa następcy tronu Mohammeda bin Salmana. Pan T. go uratował. Stracono ponad 300 saudyjskich urzędników. Pan T. wykonał ceremonię miecza. Jako pierwszy w historii uznali go za króla lub za osobę z druzyjskiej linii krwi Jezusa Chrystusa. Więcej wkrótce. Luty 2019. Pan T. staje przed królową. W tym czasie przejął wszystkie uprawnienia królewskie. Usunął ustawę Act of England 1871 roku, która od tego czasu urządziła amerykańskimi systemami sądowymi. Również BBC poinformowało, że ustawa ta rzeczywiście istnieje. Została narzucona Ameryce przez 18 prezydenta. W listopadzie 2019 roku pan T. przejął cały majątek królewski. To jest głębokie i szokujące. Tak, pan T. powiedziałby, że zwracamy diamenty, odzyskujemy diamenty. Cała królewska flota zostaje przeniesiona do Australii. Całe ich bogactwo. Teraz wszystko, co posiadają na całym świecie, dotyczy to każdej konstytucji, aktu i traktatu, jakie kiedykolwiek wprowadzono na ziemię. Poseł maoryski podarł traktat Wajtagi w parlamencie. Nazwy królewskie i tym podobnie muszą zostać zmienione. Konstytucja Australii z 1901 roku. Wszystkie agencje Five Eyes muszą zostać rozwiązane. To jest CIA, IM5, ASIO, CCZIS i NZCIS. Dlatego możesz kupić wyspy. Własność Izraela przez Rothschildów. Od Quanon Belgium. Jak powiedziano, oglądaj Turcję. Odwrócą się od myślnik to, a potem od całego świata przeciwko Anglii i Izraelowi. Pomyśl o Rothschildach, nie o ludziach. Pomyśl o ustawie Anglii z 1871 roku. Pomyśl o deklaracji Balfoura z 1917 roku podpisanej przez brytyjskich Rothschildów. Dla państwa głębokiego to kwestia życia i śmierci. To nie jest przyjęcie urodzinowe dla dzieci, ale ostateczna bitwa z systemem, który istniał przez stulecia. Każdy, kto sądzi, że państwo głębokie po prostu się podda i zrzuci maski, nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Ci ludzie są przerażeni, dlatego próbuje się wszystkiego, aby temu zapobiec lub zyskać na czasie. Demokraci inicjują zamknięcie rządu. Dąży się do ukrycia lub zniszczenia akt Epsteina. Pod koniec robi się naprawdę paskudnie. Podczas inauguracji pana T. napisałem, że pierwsze kilka tygodni będzie dla nas bardzo chaotyczne i przygnębiające, bo będzie się wydawało, że nie wygramy tej bitwy, ale potem dobro zwycięży i wszystko ujrzy światło dzienne.
Nikt nie powiedział, że to będzie spacer po parku. Te szczury zostaną wyniszczone z hukiem i do tego właśnie zmierzamy. Nadal zmagamy się z wyzwaniami psychologicznymi. Bądź na to przygotowany. Nie pozwól, by cię porzucono, gdy chwile wydają się beznadziejne. Od Quanon Belgium. Pilne. Były informator CIA powiedział, że FBI ma czas do jutra do godziny 8 rano, aby dostarczyć akta dotyczące Epsteina. Prokurator generalnej Pam Bondi w przeciwnym razie zostaną zwolnieni. Dyrektor FBI Kash Patel stwierdza, że biuro wkracza w nową erę, charakteryzującą się uczciwością, odpowiedzialnością i niezachwianym zaangażowaniem w sprawiedliwość, gwarantując, że nie dojdzie do zatuszowania sprawy, nie zginą żadne dokumenty i nic nie zostanie pominięte. Prezydent T ogłasza, że amerykańscy podatnicy otrzymają zwrot środków wysłanych na U. Kraje bałtyckie. Polska i Skandynawia obawiają się, że po zakończeniu konfliktu na U kraj na R zacznie przygotowywać się do ataku na ich kraje, podaje Politico. Moskwa jest oskarżona o prowadzenie hybrydowej, w cudzysłowie. Kraj na R rzekomo przeprowadził cyberataki na Szwecję i miał udział w przecinaniu kabli na Morzu Bałtyckim. Artykuł twierdzi również, że armia z kraju na R jest rozbudowywana i wyposażana do W/to od Quanon Belgium. Pan T spotyka się z Zielińskim o 17. Wiadomości. Akta Epsteina natychmiast. Ponad 250 ofiar, panika elity, gdy zaczyna się pełna eksponacja. Nikt nie jest bezpieczny. W końcu nadszedł ten moment, na który czekaliśmy. Akta Epsteina są ujawniane, a panika wśród elit jest prawdziwa. Ponad 250 ofiar, dzienniki lotów i nazwiska wpływowych osób zostaną wkrótce ujawnione. Głębokie państwo się chwieje, tuszowanie się załamuje, rozliczenie następuje teraz. Tykająca bomb/ba zegarowa. Akta Epsteina mają zostać upublicznione. Przygotujcie się, to nie jest kolejny przeciek. To bezpośredni cios w globalną elitę. Prokurator generalna Pam Bondi potwierdziła, akta zawierają druzgocące dowody, które wstrząsną samymi fundamentami władzy. Zobaczycie mnóstwo dzienników lotów, mnóstwo nazwisk, mnóstwo informacji. To, co zrobił ten człowiek, jest dość chore, w cudzysłowie, oświadczyła. Ale nie chodzi tylko o Epsteina. Chodzi o sieć pomocników, handlarzy, potężne postacie, które myślały, że mogą działać w ukryciu na zawsze. Sieć zepsucia Epsteina. Elita zostanie zdemaskowana. Przez lata szepty o złowrogim imperium Epsteina były tłumione, grzebane, wymazywane aż do teraz. Ujawnienie tych dokumentów oznacza koniec tajemnic. Nazwiska będą publiczne. Gwiazdy, politycy, miliarderzy, technologiczni potencjaci, Hollywood, nikt nie jest bezpieczny. Już wiemy o niesławnym Lolita Express, wiemy o wyspie, ale co będzie dalej? Pełny obraz, niezaprzeczalny dowód, nazwy, których nigdy nie chcieli, żebyś zobaczył. Kto to ukrył? Największe kłamstwo głębokiego państwa ujawnione. Jeśli zbrodnie Epsteina były znane, dlaczego sprawiedliwość nie została wymierzona wcześniej? Odpowiedź jest prosta. Wszyscy byli w to wchodzą. Skorumpowane media, głębokie państwo i liberalne elity walczyły jak diabli, żeby to ukryć. Dlaczego? Ponieważ były tego częścią. Nie chodziło tylko o Epsteina. Chodziło o potężnych ludzi,
którzy go chronili. Kontrolowali wiadomości, kontrolowali narrację, karmili społeczeństwo kłamstwami, ale nie mogą powstrzymać nadchodzącej powodzi. I nie zapominajmy o wysoce podejrzanym, w cudzysłowie, Samuela. Kamery nie działały, w cudzysłowie. Strażnicy zasnęli, w cudzysłowie. I tak po prostu zniknął. Uciszony, zanim zdążył wymienić nazwiska, ale prawda ma sposób, by wyjść na wierzch. Czynnik pana T. Prezydent, który walczy o sprawiedliwość. A oto czego fake news ci nie powiedzą. Pan T. nigdy nie był częścią tego chorego świata. Był jedną z nielicznych wpływowych postaci, które zabroniły Epsteinowi wstępu do swoich nieruchomości i wytknęły mu drogę na długo przed mediami. Teraz, gdy pan T. wrócił, sprawiedliwość w końcu staje się faktem. W przeciwieństwie do skorumpowanej administracji Bideta, która patrzyła w inną stronę. Pan T. przysiągł osuszyć bagno, bez względu na to, jak głębokie ono jest. Co dalej? Skutki będą katastrofalne. Oczekiwać aresztowania znanych osobistości. Niektóre z najsłynniejszych nazwisk poniosą konsekwencje prawne. Ogromne protesty i oburzenie społeczeństwa. Ludzie będą domagać się sprawiedliwości. Odwracanie uwagi przez media i fałszywe narracje. CNN i inni będą się starać to ukryć. Polityczne fale uderzeniowe. Kto w Waszyngtonie jest zamieszany? Prawda ma zostać ujawniona. Nacisk na jeszcze głębsze śledztwo. To wykracza poza Epsteina. Sieć jest ogromna. Ludzie domagają się sprawiedliwości i ją otrzymają. Przez długi czas elity uważały, że są nietykalne. Dopuściły się niewypowiedzianych zbrodni. Przekonane, że ich bogactwo i powiązania ich ochronią. Ale ta ochrona teraz się kończy. My, ludzie, musimy żądać pełnej przejrzystości, żądać sprawiedliwości dla ofiar, żądać odpowiedzialności. Prawda w końcu jest tutaj i nie ma nic, co mogliby zrobić, żeby to powstrzymać. Historia się tworzy. Od Juliana. Pan T. zniszczył organizację W.H.O. Globalistyczne szczury w pełnym złamaniu, gdy Ameryka zatrzasnęła drzwi. Pan T. kończy z tą organizacją. Globalistyczne marionetki tej organizacji panikują, gdy pan T. zatrzaskuje drzwi. Nie będzie więcej dolarów z Ameryki płatnych na ich skorumpowany socjalistyczny program. Tedros się wścieka. Jego organizacja upada, a my, ludzie, skończyliśmy z finansowaniem tych globalistycznych oszustów. Pan T. właśnie zniszczył ich władzę nad Ameryką na zawsze. Ta organizacja się rozpada. Jest w pełnym trybie paniki po decyzji prezydenta pana T. o trwałym zerwaniu związków i odmowie finansowania ich globalistycznej machiny katastrofy. Ich dyrektor generalny Tedros i tak dalej stara się utrzymać rozpadającą się organizację na powierzchni, ale bądźmy realistami. Bez amerykańskich pieniędzy podatkowych ich panowanie niekompetencji dobiegło końca. Pan T. kilka lat temu potępił katastrofalne działanie tej organizacji w związku z celebrytką, a teraz jako prawowity przywódca wolnego świata wbił ostatni gwóźdź do trumny. Największy koszmar tej organizacji. Przez lata ta organizacja żerowała na ciężko pracujących amerykańskich podatnikach, forsując politykę zagrażającą naszej suwerenności, wolnościom i gospodarce. Fakt. Przed panem T. Stany Zjednoczone przekazywały Światowej Organizacji Zdrowia,
niemal 450 milionów dolarów rocznie jej największemu fundatorowi. Organizacja ta służyła komunistycznym Chinom, jednocześnie wprowadzając świat w błąd w sprawie celebrytki. Ich polityka celebrytkowa zniszczyła małe firmy, rodziny i wolności, a jednocześnie napełniła kieszenie wielkich koncernów farmaceutycznych i skorumpowanych polityków. Nigdy nie chodziło o zdrowie publiczne, zawsze chodziło o kontrolę. Decyzja pana T. Najpierw Ameryka. Dość więcej tego listycznego niewolnictwa. Kiedy pan T. po raz pierwszy wycofał się z tej organizacji, establishment zgubił umysł. Media, big, tech i zawodowi biurokraci próbowali go powstrzymać. A potem bidet wrócił na kolanach, rzucając swoje pieniądze do ich kieszeni i dając im więcej kontroli. Pan T. objął urząd 20 stycznia 2025 roku i dotrzymał obietnicy. Załamanie Tedrosa. Upadamy, w cudzysłowie. Od kiedy pan T. im odmówił, organizacja ta prosi o pieniądze, ale nawet jej globalistyczni darczyńcy, Chiny i Unia, nie podejmują żadnych działań. Tedros jest wściekły. Nazywa decyzję pana T. nieodpowiedzialną, w cudzysłowie, i ostrzega, że bez amerykańskiego finansowania tej organizacji może paść ofiarą całkowitego upadku. Organizacja ta, kiedyś potężna machina globalizmu, teraz klęczy i prosi o pieniądze. Przepraszam, kto? Ameryka nic wam nie jest winna. Nigdy nie chodziło o zdrowie, zawsze chodziło o moc. Organizacja ta chciała całkowitej kontroli nad polityką zdrowotną USA. Pan T. właśnie zakończył ich marzenie. Ale nie pomyl się. Myśligliści nie przestaną. Spiskują za zamkniętymi drzwiami, mając nadzieję na 2028 rok, modląc się, żeby pan T. nie kandydował ponownie. Wiadomość błyskawiczna. Kto? Widzimy cię, znamy twoją grę i nigdy nie pozwolimy, aby to się zdarzyło. Ameryka jest jako pierwsza. Dość więcej szantażu globalistycznego. Upadek tej organizacji oznacza koniec gry, w której globaliści, biurokraci dyktowali amerykańską politykę. Koniec blokadami tej organizacji. Koniec przymusowymi nakazami. Koniec kontrolą listów nad naszym krajem. Oto Ameryka pana T. Silna, wolna, niepokonująca żadnych przeprosin. Przepraszamy, Tedros, nie masz już nic do zrobienia. Do Tedrosa i jego listycznych kolesi. Wypieprzaj z naszym biznesem. Ameryka nie ma już potrzeby finansowania waszego programu. Nie potrzebujemy już tej organizacji. Nie odpowiadamy przed nieodbieralnymi biurokratami. I na pewno nie obchodzą nas wasze załamania. Jesteśmy najważniejsi dla Ameryki, jesteśmy Ameryką pana T. I nigdy nie oglądamy się wstecz. Odkłanon Belgium. Wiadomości od Juliana Assange. Niepowstrzymane. 300 000 żołnierzy wysłanych na miejsce zdarzenia. Rozpoczyna się odliczanie. EBS, nadeszła burza. Ostateczna bitwa o ludzkość dzieje się teraz. Emergency Broadcast System EBS jest gotowy do uwolnienia największej pigułki prawdy w historii. 10 dni niefiltrowanej ekspozycji, masowych aresztowań i demontażu głębokiego państwa. Nigdy nie sądzili, że ten moment nadejdzie. Pod rządami pana T. i Światowej Koalicji Wojskowej 300 000 żołnierzy bierze udział w tajnych operacjach dezinformacyjnych na całym świecie.
od 27 lutego 25 roku nie są to już spekulacje, to się dzieje. Ostateczny upadek państwa głębokiego. Luty był punktem zwrotnym. Wartościowe aktywa DC są przejmowane, elitarne sieci demontowane, a ukryte twierdze neutralizowane. Ich próby wywołania globalnego chaosu zostały przechwycone. Każdy ich ruch jest miażdżony w czasie rzeczywistym. Globalne rajdy wojskowe, podziemna, zdemaskowana. Przeszukano laboratoria biologiczno-przemytnicze i elitarne ośrodki prania pieniędzy. Zamknięcie baz USA, Denver, Dulce i inne miasta. Tajne ośrodki DC są niszczone. Naloty na Watykan. Odkryto stulecia zbrodni, ukryte komnaty i przerażające dowody. EBS ujawni to, co nie do pomyślenia. Przywódcy roboty. Bidet, Macron, sprawdzone marionetki sterowane przez sztuczną. Tajny program kosmiczny. Zdobyto ukryte bazy na Księżycu i Marsie. Broń pogodowa. Ujawniono technologię wykorzystywaną do wywoływania trzęsień ziemi i huraganów. Rozpoczyna się transfer bogactwa. G-SA-RA. Banki upadają. Biliony skradzionego majątku DC są przejmowane, a dług znika. Quantum Financial System jest teraz na żywo, zastępując skorumpowany system DC. Ostatnie odliczanie, nieuniknione zaniki i blokada. Przygotuj się na przerwy w dostawie prądu i dostęp do internetu, gdy ostatnia faza zabezpieczeń zostanie zablokowana. Gdy EBS zostanie aktywowany, nie będzie odwrotu. Burza jest tutaj, sprawiedliwość jest teraz. Akta Epsteina ujawnione. Faza pierwsza. Poinformowano mnie, że każde słowo z akt Epsteina, w tym segregatorze, zostanie dziś w całości opublikowane. Nie możemy kontrolować dokładnego czasu, ale to się dzieje. Administracja pana T jest najbardziej przejrzysta w naszym życiu. Równość wobec prawa przywracana jest w Ameryce. Wygląda na to, że rozdają pewnym dziennikarzom segregatory, które mają zostać ujawnione opinii publicznej. Od Capt Kyle Patriots. Dziś spotkałem się w gabinecie owalnym z prezydentem T, wiceprezydentem J. Vancem, prokuratorem generalnym Pam Bondi i dyrektorem FBI Kashem Patelem. Podali mi kopię akt Epsteina w segregatorze. To najbardziej transparentna administracja w historii Ameryki. Najlepsza część to dopiero początek. Prokurator generalny Bondi potwierdziła, że SDNY tajnie przechowywanych jest tysiące dokumentów. Epstein file, które zostaną dostarczone do Departamentu Sprawiedliwości w DC do 28 lutego. Ludzie pójdą do więzienia za to, co zrobili. Już się zaczęło, ludzie. Proszę cię z najwyższym szacunkiem, przestań narzekać. Poprosiłeś o udostępnienie plików. Są udostępniane teraz. Znajdź coś, za co możesz być wdzięczny. Od Capt Kyle Patriots. Prezydent T nie był fanem Jeffrey'a Epsteina. Wyrzucił go z Mar-a-Lago za niewłaściwe zachowanie wobec córki członka i był jedynym, który pomógł prawnikowi ofiar Jeffrey'a Epsteina. Od Capt Kyle Patriots. Akta Epsteina są blokowane przez południowy dystrykt Nowego Jorku. Maureen Comey jest obecnie asystentką prokuratora Stanów Zjednoczonych w południowym dystrykcie Nowego Jorku. Jest córką Jamesa Comeya od Capt Kyle Patriots. Największy transfer majątku w historii planety Ziemia. Nowy rynek akcji. Globalne rządy, banki, firmy, fundusze
headingowe, obligacje, ETF-y, szkoły, nieruchomości i tym podobnie. Od Quanon Belgium. Prezydent USA, pan T., wita prezydenta z Zielińskiego w Białym Domu na negocjacjach. Od Quanon Belgium. Komik Jim Breuer ujawnia, że nazwiska na liście Epsteina są tak potężne i wpływowe, że ich ujawnienie może doprowadzić do upadku rządów i całego przemysłu rozrywkowego na całym świecie. Połączyć. Od Kaptka i Patriots. Czy uważasz, w cudzysłowie, czy uważasz, że jest to grzeczne, aby przyjść do gabinetu owalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki i zaatakować administrację, która próbuje zapobiec zniszczeniu twojego kraju? POTUS. Nie macie teraz kart. Z nami zaczynacie mieć karty. Gracie życiem milionów ludzi. Gracie trzecią W. To jest oświetlone. Szef jest włączony. Od Kaptka i Patriots. Więc myślałeś, że to szaleństwo się skończy? Przygotuj się na szaleństwo marca. Od Kaptka i Patriots. Czasami nie można powiedzieć opinii publicznej prawdy. Musisz im pokazać. Tylko wtedy ludzie znajdą wolę zmiany. Zbrodnie przeciwko tym najmniejszym jednoczą całą ludzkość bez względu na przynależność partyjną. Trudne prawdy. Od zaraz ogonkiem. Kaptka i Patriots. Bagno jest głębokie. Czasami nie możesz powiedzieć ludziom prawdy, musisz im pokazać. Tylko wtedy na skraju przepaści ludzie znajdą wolę zmiany, uczestnictwa. My, ludzie, byliśmy zdradzani przez bardzo długi czas. Czy będziesz stał za Boga i kraj, za wolność, za ludzkość? Gdzie pójdzie jeden, pójdziemy wszyscy. Od zaraz ogonkiem. Od Kaptka i Patriots. Tylko wtedy, gdy zło zostanie wypuszczone na światło dzienne, będziemy mogli je pokonać. Dopiero gdy nie będą mogli już działać w cieniu, ludzie będą mogli sami zobaczyć prawdę. Dopiero gdy ludzie sami zobaczą prawdę, zrozumieją prawdziwą naturę swojego oszustwa. Zobaczyć to uwierzyć. Czasami nie można powiedzieć opinii publicznej prawdy. Musisz im pokazać. Tylko wtedy ludzie znajdą wolę zmiany. Tak musiało być. To nie są kolejne wybory trwające 4 lata. Bóg zwycięża. Od Kaptka i Patriots. Pan T. ma rację i Vance miał rację. Zieliński jest w bardzo, bardzo słabej i podatnej na zranienie pozycji. W cudzysłowie. 350 miliardów dolarów i naród amerykański dał jasno do zrozumienia, że skończył. Od Kaptka i Patriots. Nowa Republika USA i zmiana władzy jurysdykcyjnej. Sekretarz obrony Peter Hegseth dziękuję członkom załogi USS Thomas Hudner w imieniu pana T., naszego naczelnego dowódcy i prezydenta, za wszystko, co robicie dla naszego kraju, dla naszej republiki. Najbardziej wymownym znakiem tej transformacji jest odmowa prezydenta T. położenia ręki na Biblii podczas inauguracji, podkreślająca, że nie złożył przysięgi wierności zbankrutowanej amerykańskiej spółce. Sędziowie federalni odkrywają teraz, że ich jurysdykcja nie obowiązuje już w nowej Republice Stanów Zjednoczonych, co pozbawia ich możliwości kwestionowania wysiłków restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Dogę i jego zespół. Iluzja autorytetu starego reżimu upadła. Koniec IRS i narodziny ERS. Nadchodzące cła, które wygenerują ogromne przychody, mają na celu publiczne rozmontowanie IRS. Na jego miejsce powstanie Economic Revenue Service, ERS, co doprowadzi do ponownej wyceny aktywów i korekty zmanipulowanego krajobrazu finansowego.
Papierowe i cyfrowe zniekształcenia rzeczywistej wartości ustaną, co doprowadzi do ery prawdziwej suwerenności gospodarczej. Operacje białych kapeluszy w Iraku i Iranie. Administracja pana T. koncentruje się również na Iraku i Iranie, podczas gdy publicznie stanowisko pana T. projektuje dominację i potwierdza amerykańskie przywództwo na arenie międzynarodowej, służy jako strategiczna osłona dla operacji White Hat, mających na celu rozmontowywanie korupcji DC w tych regionach. Ta inicjatywa jest równoległa do krajowych wysiłków prowadzonych przez DOGE. Republika USA posiada miliardy w dinarach irackich, co daje jej znaczne zyski z przewidywanej rewaluacji Iraku, RW. Ten ruch nie tylko naprawi historyczne niesprawiedliwości finansowe i cywilne wynikające z prowadzonych przez Busha, ale także wykładniczo zwiększy zasoby Republiki USA, jeszcze bardziej umacniając jej wpływy w powstającym globalnym systemie finansowym. Zagadka złota Fort Knox i upadek rezerwy federalnej. Jednym z najważniejszych aspektów tej transformacji jest długo ukrywana prawda o rezerwach złota w USA. Obecnie rząd wycenia swoje złoto na zaledwie $42,2 za uncję trojańską, podczas gdy dzisiejsza wycena rynkowa wynosi około $2,900. Czy myślisz, że nasz prezydent, pan T., pozwoli, aby wartość złota Republiki USA utrzymywała się na poziomie nieco ponad $40? Eksperci do spraw metali szlachetnych prognozują gwałtowny wzrost cen złota i srebra, potencjalnie osiągając 5-cyfrowe wartości. W związku z tym prawdziwa wartość rezerw złota w tym kraju wkrótce wyjdzie na jaw. Nie zapominajmy o 650 wojskowych samolotach załadowanych złotem odzyskanym z Watykanu 2020 roku. Chociaż nie całe to złoto należy do USA, spora jego część należy do USA. To jeszcze bardziej wzmacnia dźwignię finansową kraju. A gdy skończy się tłumienie cen metali szlachetnych, złoto i srebro poszybują w górę, a my, Republika USA, mamy ich mnóstwo. Narodziny USTN i kwantowego systemu finansowego. Przejście na system monetarny oparty na złocie jest nieuniknione. Amerykańskie obligacje skarbowe USTN zastąpią kontrolowany przez Rezerwę Federalną system fiducjarny, a aktywa oparte na złocie będą napędzać przejrzystą, zdecentralizowaną i zabezpieczoną kwantowo infrastrukturę finansową. Zmiana ta będzie zgodna z cyfrowymi aktywami zgodnymi z normą ISO 20022 i stablecoinami takimi jak XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR, Ripple, stablecoin i innymi, podczas gdy Bitcoin i Ethereum mogą nadal zachowywać wartość. Ich przyszłość zależy od zbliżającego się krachu finansowego i późniejszej korekty cen. Ostatecznie jesteśmy świadkami śmierci starego globalnego modelu niewolnictwa finansowego. Restrukturyzacja Republiki USA oznacza koniec prawa morskiego, jego zmanipulowanych pieniędzy fiducjarnych i początek suwerennej opartej na aktywach rzeczach. Od Cosmic Light Force. BTC nadal jest cięte. Zrzut rynku jest całkowicie celowy. ETF-y zatwierdzone przez SEC Gary'ego de Mole Genslera zostały wprowadzone w fazie pauzy, okresie, w którym szalały wydatki, obowiązywało prawo wojskowe i trwała największa operacja prowokacyjna w historii. BlackRock przewiduje odpływ $441 milionów w bitcoinie
i ponad 71 milionów dolarów Ethereum w związku z wyprzedażą na rynku. Rozporządzenia wykonawcze pana T. numer 13912, 13961, 13818 i 13848 gwarantują, że wojsko zachowa kontrolę i będzie miało możliwość przejęcia wszelkich aktywów związanych ze zdradą stanu, oszustwami wyborczymi i rozbiciem największych korporacji, organizacji pozarządowych i banków było dopiero początkiem. Teraz sieć zamyka się wokół firm przykrywek, funduszy powierniczych i ukrytych kryptokryjówek, do których kierowano te nielegalne fundusze. ETH Gate to jeszcze większy skandal niż FTX. Tether to cyfrowa piramida finansowa oparta na dolarze fiducjarnym. Te problemy nie znikną, gdy wrócimy do normalnego trybu życia. Nie ma powrotu do tego, jak było. Nie ma powrotu do starego systemu. Quantum Financial System wyłania się, ewoluuje jako mechanizm oparty na świadomości i nie będzie tolerował korupcji, oszustw ani sztucznie rozdmuchanych rynków. Od czasu pierwszej kadencji pana T na potrzeby nowego systemu QFS stokenizowano już aktywa o wartości ponad 545 biliardów dolarów, wliczając w to fundusze zajęte. Cała ta konfiguracja ETF to operacja żądła. Źródło pieniędzy EFT jest równie ważne jak to, gdzie teraz wypływają. Nadal mamy przed sobą więcej ważnych markerów, zanim rozpocznie się prawdziwy rajd byka. Zapnijcie pasy, burza będzie jeszcze bardziej burzliwa, zanim się uspokoi. Od Drew 86, czyli od Cosmic Like Force. Pan T, Vance i Zieliński w gabinecie owalnym w gorącej wymianie zdań. Pan T powiedział na koniec: będzie z tego świetna telewizja. Od Cosmic Like Force. Nie bądźcie zaskoczeni, jeśli wkrótce zaczną się wielkie zmiany. Zmiany, których obywatele pragnęli dekady temu. Były wielokrotnie blokowane przez tych, którzy kontrolują rząd. A teraz, gdy władza jest w rękach ludu, z panem T u steru ich głosy w końcu zostaną usłyszane, a te zmiany w końcu zostaną wprowadzone. W miarę jak ujawniane są coraz to nowe przykłady rządowych kradzieży i manipulacji obywatelami, pragnienie 100% wolności i niezależności od tyranii rządu stanie się najwyższym priorytetem. Na tym etapie wszystko jest dozwolone. Zmiana granic stanowych, dodawanie wielu nowych stanów, likwidacja praw jazdy, zniesienie podatku dochodowego, ujawnienie ukrytej technologii rządowej, działy powołane do odkrywania kłamstw historycznych, upadek uczelni, masowe przechodzenie lekarzy na emeryturę. Obywatele, którzy są informowani, są prawdziwą kartą atutową i to właśnie tam zaczynają się wszystkie zmiany. Gdy już jesteśmy poinformowani, nie ma odwrotu. Oni się pogubili, a obywatele wkrótce się dowiedzą. Ile? Mamy nadzieję, że sztuczna nadąży za tym wszystkim. Od Tigoniane. Oświadczenie prezydenta pana T. W cudzysłowie. Dziś odbyliśmy bardzo ważne spotkanie w Białym Domu. Wiele się dowiedzieliśmy, czego nigdy nie moglibyśmy zrozumieć bez rozmowy w tak intensywnym ogniu i pod presją. Niesamowite, co ujawniają emocje. Doszedłem do wniosku, że prezydent Zieliński nie jest gotowy na pokój, jeśli w grę wchodzi Ameryka, ponieważ czuje, że nasze zaangażowanie daje mu dużą przewagę w negocjacjach. Nie chcę przewagi, chcę pokoju. Okazał brak szacunku Stanom Zjednoczonym Ameryki w ich ukochanym gabinecie owalnym. Może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój. Prawda o Potusie. Zły, mały dyktator. Od Tigoniane.
Wielkie, pilne wiadomości. Papież został dziś podłączony do respiratora. Watykan. Od Tironiane. Ten zegar odliczający czas rozpoczął się 21 lutego i kończy się 4 marca. To 12 dni. Od 21 do 4 marca. 12 dni Bożego Narodzenia. Zaraz się dowiesz. Światowy Master Reset. I to jest od Quanon Belgium. Jest pokazane, jest odliczanie. Ja tam byłam na tej stronie, bo tam był link podany, więc to cały czas działa. Wychodzi 4 marca. Gdy ta dyskusja stanie się rzeczywistością, nie będzie już bezpiecznego miejsca, w którym politycy i osobistości medialne to Zachodu mogliby się ukryć. W żadnym kraju. Dosłownie nie będą już mogli chodzić po ulicach. Sieć kłamstw głębokiego państwa się rozpada. A ja jestem tu po to, by ujawnić każdy wątek. Sprawiedliwość nadchodzi. Pliki są otwarte. Imiona są prawdziwe. A aresztowania nadchodzą. Od Quanon Belgium. Panté i J. de Vance właśnie całkowicie zniszczyli tego niewdzięcznego małego skurczybyka, który wziął 350 miliardów dolarów z naszych podatków, a potem miał czelność przyjść do Białego Domu i okazać brak szacunku w Ameryce i największemu prezydentowi wszechczasów. Został zniszczony na żywo w telewizji. Zasłużył. Pieprzyć tego gościa. Od Quanon Belgium. Ja tu jestem ino posłańcem. Administracja pana T. nasiliła działania mające na celu zbadanie potencjalnego oszustwa amerykańskiej pomocy dla U w związku z lekceważącym tonem Zielińskiego wobec Stanów Zjednoczonych. Od Quanon Belgium. Marzec może być najcieplejszym miesiącem od 125 000 lat. Od Quanon Belgium. Teorie spiskowe okazują się rzeczywistością. Stara gwardia jest systematycznie niszczona. Memy płyną. Bóg jest dobry. Anon, mówiłem ci, że będzie niezliczona ilość. 2021 był trudnym rokiem dla Anonów, ale nasze najlepsze dni są w latach nadchodzących. Będziemy się starzeć jak dobre wino, moi przyjaciele, ponieważ nic nie powstrzyma tego, co nadchodzi. Od Quanon Belgium. Prezydent T. nie jest już zainteresowany wznowieniem umowy wydobywczej z krajem na U ze względu na brak szacunku Zielińskiego do USA. Temat zamknięty. Zieliński dostał pozwolenie na strzelanie. Jestem przekonany, że pan T. doskonale wiedział, że Zieliński zareaguje w ten sposób. To dobry powód, żeby odłączyć U, E i na myślnik to bez wsparcia USA. Ten pozorny sojusz oparty wyłącznie na oszustwie musi się zakończyć, a podżegacze W muszą zostać ukróceni. Bez wsparcia Zachodu, bez pomocy finansowej ten domek z kart bardzo szybko się zawali. Od Quanon Belgium. Wciąż nie ma odpowiedzi z Brukseli. Ta pani, co wodę leje, prawdopodobnie nadal znajduje się w śpiączce i z trudem łapie oddech. Akcje spółki Strack-Zimmermann nadal spadają. Niemcy nie mogą manewrować. Francja nie może wiele zadziałać sama. Papież nie żyje. Unia nie ma już żadnego wsparcia. Cóż za tragedia dla głębokiego państwa. Co dalej? Prezydent kraju na R odpowie i złoży ostatnią ofertę. Jeśli Zieliński odrzuci i to nadejdzie jego ostatnia godzina. Koniec gry. Gdy mężczyzna zniknie na zawsze, W oficjalnie się zakończy. Do tego to się sprowadza. W zeszłym tygodniu pan T. zamieścił nagranie wideo przedstawiające strefę Gazy, na którym widać, jak wyglądałaby, gdyby pan T. kupił to terytorium. Wielu tego nie rozumie i uważa to za działanie syjonistyczne.
Chłopaki, on po prostu pokazuje bliskiemu wschodowi, jak robić interesy. A to była czysta prowokacja, mająca na celu uświadomienie im, że mnóstwo pieniędzy ucieka im przez palce. Powinni działać na rzecz ludzi, a nie promować niszczenia pięknych miejsc Matki Ziemi. Oczywiście, że nie kupi gazy. Bliski Wschód powinien się tym zająć. Masz wielki potencjał i musisz go wykorzystać. O to właśnie chodzi. Od Kwanon Belgium. Co zostanie postanowione jutro w Londynie? Prawdopodobnie wprowadzą jeszcze wyższe podatki, abyśmy mogli nadal finansować IGW. Teraz od nas zależy, czy spełnimy te żądania. Nie płacimy im już podatków. Należy zakręcić kurek z pieniędzmi. Każdy powinien włożyć tyłek w spodnie i odmówić. Wezwania do zapłaty. Komornicy i groźby odszkodowania psują sytuację. Trzeba temu położyć kres i mamy możliwość odmówienia im pieniędzy. Bardzo łatwe. Od Kwanon Belgium. Tu jeszcze mamy inne wiadomości. Nie powiem co. Rezonans Schumana. Sorry. Od Stefana Brnca. Nasze biopole przechowuje w sobie energię, informacje i wspomnienia. Kiedy są te zmiany w rezonancie Schumana, być może zmienia to również naszą własną fizjologię, psychologię, a nawet nasze postrzeganie rzeczywistości, naszą świadomość. Najpopularniejsza stacja jest w Tomsku, w kraju na R. Są tam też inne stacje i trzeba się przyjrzeć. Nie tam, tylko są też inne stacje i trzeba się przyjrzeć, czy też mają ten sam wzór. Istnieje pewien rodzaj zbiorowej siły połączonej z tym portalem. Można to tak nazwać. Z perspektywy czasu można określić, że te rzeczy, czyli rezonans Schumana, oszalały. W 2023 roku, 23 czerwca, a to było w rzeczywistości w pełni księżyca, a 28 lutego 25 roku mamy nów księżyca, czyli wczoraj. Robimy medytację, kto chce, na duchowość. Na przykład najlepszy jest fioletowy kwiat lotosu, z którego robimy sobie herbatkę. Również też z męczennicy. Te rzeczy są świetne, aby pomóc Ci otworzyć trzecie oko, połączyć się z tymi energiami w trochę lepszym stopniu, pomaga Ci się również uziemić. Jeśli bardzo mocno odczuwasz tę energię, wiele ludzi zgłasza bóle głowy i kłopoty ze snem, bo mamy teraz bardzo silne energie. Mamy układ planetarny 28.02.25 roku i nów, więc mamy dużo aktywności słonecznej i to wszystko łączy się ze sobą. A nagrywamy to, bo dzisiaj jest 1 marca, czyli wczoraj był 28 luty. Wczoraj te planety się tak ustawiły. Częstotliwość zmienia się dramatycznie na wzorze Schumana, a amplituda rośnie. Mamy nakładanie się dwóch rezonansów Schumana pod względem naszych fal mózgowych. Ludzie, którzy mają więcej aktywności mózgowej, mają większe powinowactwo do rezonansu Schumana w ogóle. Jeśli masz zmianę częstotliwości poprzez rezonans, wszystko nagle się zmienia. Będzie próba zmiany lub brak spójności lub dysharmonia. Jeżeli będą tworzyć się zakłócenia w rezonancie Schumana, chodzi o zmianę częstotliwości rezonansowych tła dla Ziemi i będziemy w tej niespójności i w tym dysrezonansie, mogłoby to wywołać tego rodzaju objawy zdrowotne, takie jak bóle głowy, ospałość, ból lub cokolwiek, więc to jest po prostu jak rozłożenie pewnych ram. Co z innymi źródłami danych?
Ostatnio mieliśmy pewne anomalie sygnałów przed trzęsieniami ziemi z Kumany we Włoszech i prawdopodobnie było to związane z burzą trzęsień ziemi, którą mieliśmy kilka dni potem, jak je odebraliśmy. W Chile nastąpiło całkowite zaćmienie, co pokazywał rezonans Schumana. I czy to było związane z burzą promieniowania protonowego, która miała miejsce, a także z aktywnością słoneczną, którą mieliśmy. Jeśli nie czujecie się dobrze, polecane jest uziemnienie. Wyjdźcie i podłączajcie się do Ziemi. To jest potencjał Ziemi i to jest najlepszy i najszybszy sposób na uziemnienie. A najlepiej byłoby całkowicie położenie się na Ziemi. Tak jak w starożytnych legendach lub mitach, gdy ludzie byli naprawdę chorzy w tamtych czasach, często kopali dół w błocie i umieszczali ich w tym dole. To był pełen kontakt ciała z ziemią, gdy już nie darowano im szans na przeżycie. Na przykład jak ktoś był chory, nie dawano mu już szans na przeżycie. No to wtedy zakopywali go w takiej dziurze obłożonej błotem, ziemią. Dzień lub 2 dni później chcieli się już wyczołgiwać i byli uzdrowieni. To była starożytna tradycja. To są skuteczniejsze metody uziemniania, niż gdy chodzimy bosymi stopami po ziemi. No tak, ale to najłatwiejszy, ale ten i bardzo skuteczny sposób. No tamten sposób był skuteczniejszy, to wiadomo, bo ciało całe miało kontakt z ziemią. Oprócz głowy oczywiście, no bo trzeba było oddychać, nie? Będziesz mnie zakopać do ziemi. A przyjdzie pies i ci zrobi siusiu. Pływanie w oceanie też jest świetne, więc to związane jest z tymi wzmożonymi energiami. Jutro, czyli 28.02, mamy nów i wtedy orbita Księżyca przecina płaszczyznę ekliptyki Słońca i Ziemi. I jest to prawie jak zaćmienie. Choć nim nie jest, ale jest bardzo blisko. To, że pojawił się pewien wzór w częstotliwościach rezonansu Schumana, to mógł być jakiś błąd z transmisji danych z anteny do tej transmisji na żywo. Nie widzimy tego na przykład na Węgrzech, na urządzeniu Schumana i nie widzimy tego z Kumana we Włoszech. I teraz mamy aktualizację z 27 lutego. A nagrywamy 1, tak jak mówię. Dzieje się wiele energetycznie w różnych domenach i wszystkie one łączą się w bardzo unikalny, potężny sygnał energetyczny. 12 godzin temu mieliśmy burzę geomagnetyczną G1. Widzimy dziury koronalne na Słońcu, zwrócone do Ziemi. Więc można powiedzieć, że aktywność geomagnetyczna będzie trwała przez jakiś czas na Ziemi. Mamy pewne bardzo dziwne dane z rezonansu Schumana dostarczane nam z kraju na R przez system pochłaniania przestrzeni. Stojące fale elektromagnetyczne wytwarzane przez uderzenia piorunów i inne procesy atmosferyczne, które naturalnie rezonują z Ziemią, więc rozchodzą się i rezonują w czasie. Ale potem widzimy je następnie, że następuje drastyczna zmiana. Amplitudy rosną, a wzór częstotliwości całkowicie się zmienia. Więc nie widzimy tego na innych stacjach. Ani na Węgrzech, ani we Włoszech, ani w Wielkiej Brytanii. Nie widzimy tego wcale w Miri. To pojawia się tylko w Tomsku, w kraju na R. Chciałem podać konkretne wartości częstotliwości dla tego, co widzimy przy tym przesunięciu, ale widzimy jakiś rodzaj usterki.
technicznej, ponieważ działa tam pewien rodzaj innej siły, aby przyciągnąć uwagę ludzi. To jest zastanawiające, teraz to powiedział Stefan Berns. Każdemu do rozważenia. No. Ciekawe. I teraz tak, to nie są żadne porady medyczne, to co powiem, ani nic. To jest chory, się musi udać tam do tego pana w białym fartuchu. A my to tylko ciąg dalszy bajek. Do piekorza. I ty powiedział. Do piekorza. Do świniora. Ja powiedział piekorza. Coś ty teraz zrobił, bo masz dwa małe obrazki na ekranie. Jak dwa małe obrazki. Ty jest na małym, na wielkim i my na małym. No teraz dobra. To by musiałam zrobić ręką chyba. Ja będę o piekorzu, a nie o świniorzu. Masosz też ma biały fartuch. Nie no, bo się utopi w tym wodzie. Ani mi buzi nie chce dać, widzisz. Daj mi buzi, kochani. Sorry. Ważki są naprawdę jednymi z najbardziej fascynujących i magicznych stworzeń natury, ucieleśniając zarówno elegancję, jak i wydajność w swoim locie. Nie tylko hipnotyzują, ale także służą jako potężne symbole transformacji, adaptacji i wyższej świadomości w wielu starożytnych kulturach. Dzięki swojemu niemal 360-stopniowemu widzeniu ważki mogą widzieć świat z rozszerzonej perspektywy. Sebastian, prezydencie. Przepraszam. A co? Za to, że się śmieję. No. Śmiech to zdrowie. No ale teraz czytam tekst. Ważki mogą widzieć świat z rozszerzonej perspektywy, podobnie jak przebudzony umysł postrzega poza zwykłym. Ich skrzydła zaprojektowane z wykorzystaniem skomplikowanych... Przepraszam. Ja sobie wyobraziłam taty jako ważka. Taką wielką Ze ważkę. skrzydłami. Dobrze. Spoko. Przepraszam, kochani. Przepraszam. Ale no tak wyszło. Nie jestem ważką. No dobrze, chodź tu. Chodź ty ważko. Nie płacz. Ale jak byliśmy w parku, ostatnio przyglądałam się w ważce. Naprawdę, jakie to ma taką elegancję w sobie, takie te skrzydełka przezroczyste i te kolory takie, ale fajne, naprawdę. Ale jakby mi tak przyleciała, no to nie wiem, chyba bym się bała ją. Jakby mi tak skarowała gdzieś. Ważki mogą widzieć świat z rozszerzonej perspektywy, podobnie jak przebudzony umysł postrzega poza zwykłym. Ich skrzydła zaprojektowane z wykorzystaniem skomplikowanych nanostruktur naturalnie hamują wzrost bakterii, co czyni je cudem inżynierii biomyślniczej. Dowodem na to, że natura zawsze działa na najwyższym poziomie inteligencji. Oprócz piękna, ważki są mistrzami powietrza. Potrafią poruszać się z zadziwiającą precyzją. W przeciwieństwie do większości owadów
Potrafią latać do tyłu, zawisać w miejscu jak helikopter i zmieniać kierunek w mgnieniu oka. Poziom zwinności, który współcześni inżynierowie lotnictwa wciąż mają problem odtworzyć. Dzięki swoim imponującym umiejętnościom drapieżnika pojedyncza ważka może pochłonąć ponad 100 komarów dziennie. Super, nie? Działając jako naturalny strażnik równowagi w swoim ekosystemie. Ich opalizujące skrzydła i żywe kolory zmieniają się w świetle, odzwierciedlając ich głęboką więź z mistycznymi i niewidzialnymi energiami, które istnieją wokół nas. W wielu starożytnych tradycjach uważa się, że ważki są posłańcami wyższych wymiarów, przynosząc mądrość, jasność i transformację tym, którzy je spotykają. Ich zdolność do poruszania się między krainami, niebem, wodą i ziemią łączy je z energią płynności, wielowymiarowości i kosmicznej świadomości. Tak jak ważka bez wysiłku porusza się wśród żywiołów, ci, którzy ucieleśniają jej istotę, mogą nauczyć się poruszać przez zmiany w życiu z wdziękiem, mądrością i głęboką zwinnością. Ważki symbolizują siłę, mądrość, wizję, transformację, wolność i obfitość. Od Drew 86, czyli od Cosmic Light Force. Piękne. Pełne spektrum CBD, uzdrawianie komórkowe i aktywacja kwantowa. Olej o pełnym spektrum zawiera synergistyczny zakres terpenów, flawonoidów i niezbędnych fitoskładników, które działają razem w tak zwanym efekcie entourage. Maksymalizuje to wchłanianie naprawę komórkową i homeostazę, dostosowując układ ECS organizmu do jego naturalnego planu optymalnego zdrowia. Zalety CBD. Głębokie uzdrawianie komórkowe wspomaga naprawę i regenerację DNA, usuwając starą, zastojnową energię i toksyny. Regulacja układu nerwowego zmniejsza niepokój, stres i stany zapalne, tworząc harmonijny stan o wysokich wibracjach. Ekspansja energetyczna pomaga uciszyć wewnętrzny szum, otwierając drogę dla wzmożonej intuicji, jasności i wielowymiarowych doznań. Ból i rekonwalescencja, właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe wspomagają regenerację organizmu i kalibrację kwantową. Świadomość wyrównuje fale mózgowe w celu osiągnięcia spójnego i medytacyjnego stanu, idealnego do łączenia się z energiami wyższych wymiarów. Mięta pieprzowa, starożytny eliksir dla umysłu, ciała i duszy. Mięta pieprzowa jest czczona od tysięcy lat jako silny lek roślinny, stosowany w egipskich, greckich i ajurwedyjskich tradycjach leczniczych. To święte zioło nie służy tylko do odświeżenia oddechu, usuwa blokady energetyczne, poprawia funkcjonowanie mózgu i aktywuje wyższe czakry. Zalety mięty pieprzowej. Uzdrawianie wyższą częstotliwością emituje naturalnie wysoką energię wibracyjną, podnosząc ciało do stanu lekkości i przejrzystości. Wzmacnia świadomość, zwiększa czujność umysłu, usuwa mgłę mózgową i poprawia koncentrację, dzięki czemu jest idealnym roślinnym sprzymierzeńcem podczas medytacji. Aktywuje czakrę gardła i trzeciego oka, wzmacnia komunikację wewnętrzną, mądrość i duchowe rozeznanie. Uspokaja i równoważy, wspomaga trawienie, łagodzi bóle głowy
i pomaga w głębokim oddychaniu. Dotlenia komórki i wyrównuje ciało fizyczne i eteryczne. Oczyszcza negatywną energię, podobnie jak szałwia. Służy do oczyszczania przestrzeni. Mięta pieprzowa oczyszcza pole energetyczne, odpychając siły o niskich wibracjach. Podnieś swoją energię, ulecz i połącz się z wyższymi sferami od Cosmic Lake Force. I teraz to jest nowość. Ale teraz to wam przeczytam. Czy błękit mety-lenowy może być przełomem w leczeniu tego, co do tyłu chodzi? Ta innowacyjna terapia opisana w De Ultimate Guide to jest badana pod kątem jej niesamowitego potencjału wspierania organizmu w walce z tym, co do tyłu chodzi. Hamuje wzrost guza, zakłóca nieprawidłową produkcję energii w komórkach tego, co do tyłu chodzi, utrudniając im przeżycie. Wspomaga apoptozę, wspomaga naturalną śmierć tych komórek tego, co do tyłu chodzi, jednocześnie oszczędzając zdrowe komórki. Zmniejsza stres oksydacyjny, neutralizuje wolne rodniki i stany zapalne, tworząc środowisko mniej sprzyjające rozwojowi tego, co do tyłu chodzi. Poprawia zdrowie mitochondriów, wzmacnia zdrowe komórki, pomagając im się naprawić i regenerować. Wspomaga terapię fotodynamiczną, działa synergicznie z terapią światłem czerwonym, skuteczniej atakując komórki tego, co do tyłu chodzi. Poprawia natlenienie, pomaga dostarczyć tlen do komórek, co może hamować zdolność komórek tych nowo utworzonych do rozwoju w środowiskach o niskim poziomie tlenu. Wzmacnia odporność organizmu. Wspomaga naturalne mechanizmy obronne organizmu, pomagając w walce z chorobami. To nowatorskie podejście to kolejny sposób na wspieranie ciała w jego drodze do uzdrowienia. Z kanału Leczenie tego, co do tyłu chodzi. Silne dusze. Silne dusze są wystawione na próbę już od dzieciństwa i nie bez powodu. Od stuleci nasza Ziemia pogrążona jest w tak zwanej nocy Swaroża, w cudzysłowie, strefie niskiej częstotliwości. Dla dusz o wysokich wibracjach przeniknięcie tej rzeczywistości było prawie niemożliwe. Podobnie jak próba zmieszania oleju z wodą. Olej zawsze kończył się odrzuceniem. Kiedy wysoko postawiona dusza mimo wszystko decydowała się na inkarnację, matryca reagowała natychmiast, wysyłając sygnał alarmowy do wszystkich wrogich sił. I tak od urodzenia, kiedy była jeszcze noworodkiem, ta dusza była atakowana przez potężne wrogie energie, których celem było uniemożliwienie jej pełnego wyrażenia się. Mogły one aranżować przeszkody od momentu ciąży, problemy w czasie porodu lub próbować zgasić jej światło poprzez traumatyczne wydarzenia, starając się ukraść jej potencjał i zniszczyć grunt pod jej stopami. Często najbardziej wrażliwe i utalentowane dusze umieszczano w najtrudniejszych kontekstach właśnie po to, aby obniżyć ich wibracje. System potrafił precyzyjnie identyfikować wrażliwe punkty tych dusz i uderzać w nie bezlitośnie, systematycznie i nieustannie. Celem było zniszczenie ich pewności siebie, wewnętrznej siły i stłumienia ducha. Aby osiągnąć ten cel, mogą być poddawani przemocy fizycznej lub psychicznej, ciągłej krytyce, izolacji, negatiwnemu nastawieniu i ciągłej presji. Celem było wpojenie im przekonania, że są nic nie warci, przekonanie ich,
że muszą dostosować się do nurtu mas, żyć jak wszyscy inni, zrezygnować ze swoich marzeń i władzy, oddając ją innym. Ale silne dusze nie wybierają tej trudnej misji bez powodu. Podobnie jak w grach wideo, największe nagrody można zdobyć, przechodząc najtrudniejsze poziomy. Przed wcieleniem te dusze są informowane o próbach, którym będą musiały stawić czoła i świadomie przyjmują to wyzwanie, wiedząc nawet, że będzie ono niezwykle wymagające. Kiedy już zejdą do tych niskich wibracji, zdają sobie sprawę, jak skomplikowane i bolesne jest to zadanie. Ale odwrotu nie ma. Nie wszystkim udaje się zdać ten test. Prawdziwym celem nie jest poddawanie się, nie dostosowanie się do dominujących niskich częstotliwości, ale wznoszenie się ponad nie, odnajdywanie radości i szczęścia nawet pośród cierpienia. A gdy już ten stan zostanie osiągnięty, rozprzestrzenianie wokół siebie fal pozytywnej energii. Drogę tę symbolizuje lotos, kwiat, który rośnie w błocie i mule. Nawet w trudnych i nieprzyjaznych warunkach lotos wyciąga rękę ku światłu, pokonując każdą przeszkodę, mocno wierząc, że jego wysiłek nie idzie na marne. W końcu wyłania się na powierzchnię wody i rozkwita w całej swojej okazałości, solidnymi korzeniami i mocną łodygą. Podobnie osoba podążająca ścieżką duchową musi stawiać czoła trudnościom i negatywności, gdyż doświadczenia te są konieczne do utrzymania stabilności i siły w wysokich wibracjach. Podobnie jak majestatyczne drzewo, im wyższe i potężniejsze, tym głębiej i głębiej zapuszcza korzenie. Doświadczenie bólu i trudności pozwala nam pozostać zakotwiczonymi w rzeczywistości, rozwijać się, nie tracąc wewnętrznej równowagi i pokonywać każdą próbę bez załamania. Właśnie z tego powodu zło może paradoksalnie pełnić funkcję pozytywną. Człowiekowi łatwo grozi, że zostanie przytłoczony i rozproszony, niczym dmuchawiec na wietrze. Często można to zaobserwować u osób, które podchodzą do duchowości bez solidnego fundamentu i w efekcie tracą równowagę psychiczną i emocjonalną. Jeśli czasami czujesz się wyczerpany, pamiętaj, być może twój lotos jest o krok od wypłynięcia na powierzchnię. Właśnie w najciemniejszej godzinie wstaje świt. Nie pozwól, aby negatywne opinie innych miały na ciebie wpływ, ponieważ dewaluacja jest głównym narzędziem kradzieży władzy. Znajdź swój wewnętrzny porządek, odzyskaj swój potencjał i pamiętaj, dlaczego tu jesteś. Nic nie dzieje się przypadkiem, nawet fakt, że czytasz te słowa. No. Ciekawie. Tak. Zostawiam was z tymi przemyśleniami, z tym wszystkim. Każdy kroczy swoją drogą, znajdźcie swoją. I tak się wszyscy spotkamy w jednym miejscu. Dobrze. Dziękuję wam. Wdzięczni, że z nami byliście, posłuchaliście. Rozsiewajcie radość i miłość. Pomagajcie sobie. Pa, pa. Trzymajcie Kochamy się. was. Pa, pa.